Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Prezentuję Wam unboxingi, oglądamy sobie ramki, zachwycamy się często, a nawet w 90%. Zdarzają się też niestety niedoróbki, ale są one bardzo rzadkie. I dzisiaj rozpoczynam taki cykl filmów review, czyli krótko mówiąc, recenzja modelu nie na podstawie oglądania ramek, nie na zasadzie przejrzenia instrukcji, ale na zasadzie sklejenia modelu i następnie ocenienia tego modelu. Na pierwszy ogień idą modele od polskiej firmy IBG. Są to modele Fordów G917 oraz Fordów V3000. I powiem Wam, że zachwycając się tymi modelami, ale mając też uwagi do tych modeli, mogę powiedzieć, że modele są bardzo ciekawe, w 90% są bardzo dobrze wykonane. Nie można mieć żadnych zastrzeżeń do elementów, ale w tych modelach, podczas sklejania tych modeli, wychodzi na jaw taka sprawa, że osoba, która robi instrukcję, nie sklejała tego modelu. I powiem Wam, że zdaje się, że IBG w ogóle nie skleja modelów, sami nie sklejają, ponieważ te modele zawierają pewne błędy konstrukcyjne, jeżeli chodzi o elementy. Bo jeżeli chodzi o detal na elementach poszczególnych plastikowych, jest on bardzo dobry, na wysokim poziomie. Ale jak będziemy sklejać model na podstawie kolejności, która jest pokazana w instrukcji, no to zaczynają pojawiać się pewne problemy. Problemem też jest w IBG, w modelach IBG, szczególnie tych Fordów, to, że ten model posiada bardzo słabo wykonane koła, które posiadają zapadliny. Na pierwszy rzut oka, jak wyjmujemy ramkę, to już widzimy bardzo słabą jakość odlewu. Guma zawiera po prostu na oponie, widać wgłębienia, tak zwane skurcze. No i producent nic na ten temat nie robi w tym temacie. Po prostu pojawiają się dalej te same koła w innych wersjach V3000, czy też w pochodnym modelu 917. Tak prezentuje się z drugiej strony. To jest co prawda koło zapasowe, ale już pokazuję Wam ramkę. Chyba że ta ramka jest w innym zestawie. Zaraz zobaczymy. Tak, już przynoszę tamtą ramkę. Właśnie z modelu, o którym dzisiaj mówię, ale to jest też model zawierający części do innych modeli, łącznie z mautierami. I tu już wyciągam tą ramkę, na której znajdują się koła. Halo, halo, no wychodzimy. Bo tutaj oczywiście IBG zrobiło różne ramki do wielu modeli. No i teraz sobie oglądamy. Na tym akurat egzemplarzu widzimy koła z jednej strony, to są wewnętrzne strony. I tu jest wszystko ok. Ale jeżeli weźmiemy sobie z drugiej strony te koła, to zwróćcie uwagę, są skurcze. A koła są dość dobrze widoczne w samochodzie, nie są niczym zasłonięte.
Czyli mamy koła przednie, to są tylne koła. One są jeszcze w miarę ok na tej ramce, ale zdarzają się, że nie są. To jest koło zapasowe. Tego koła nie widzimy i tutaj jeszcze byłoby pół biedy, ale jednak są skurcze. I zaraz sobie dojdziemy, ja sobie wyjmę ten ramki, wezmę do obejrzenia, ten element zostawię i powiem Wam, pokażę Wam model, który ja już złożyłem, skleiłem. Sklejałem ten model oczywiście na podstawie, po kolei idąc zgodnie z instrukcją, ponieważ chciałem zobaczyć te elementy właśnie, inaczej sprawdzić, czy aby na pewno to, co dowiaduję się od klientów, od znajomych, którzy właśnie kupili ten model, skleili, że no, nie wszystko jest tak pięknie, jak wygląda to na unboxingu. I po kolei sobie obejrzymy teraz właśnie wszystkie szczegóły. Bo powiem Wam, że instrukcja powinna być wymieniona, od nowa złożona. I tutaj po prostu jest to bez sklejania zrobione, tak? Elementy, powiedzmy silnik i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy brakuje w tych elementach, mimo to, że model jest naprawdę bardzo ciekawy. I zaczniemy od silnika. Sklejamy sobie silnik, przyklejamy takie specjalne elementy właśnie do tego silnika z jednej i z drugiej strony i mamy tak zakończone te rzeczy. Teraz Wam powiem, o co chodzi. To są elementy silnika, do którego powinniśmy zamontować rurę wydechową, która jest w tym przypadku, w tym modelu podwójna, ale to jest nieważne, czy jest podwójna, czy pojedyncza. Chodzi o to, że tu będą musiały wejść do tego silnika w ten sposób rura wydechowa, która później przechodzi w jedną część i następnie tłumik. Tak prezentuje się silnik po złożeniu. Naprawdę wygląda bardzo dobrze. Można zrobić jeszcze instalację kablową do tego modelu, ale to już pozostawiam tym osobom, które po prostu będą. Silnik składa się bardzo dobrze, nie ma najmniejszych problemów, chociaż są pewne elementy i tu IBG ciągle zapomina o jednej rzeczy, a mianowicie o tak zwanych pinach. A mianowicie chodzi o taki element, że z jednej strony mamy właśnie dzióbek wystający, a w drugiej części mamy otwór, aby dobrze to wszystko dopasować. I mówię tutaj właśnie o tym. I tu są piny i nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o dopasowanie tych elementów. Na tych elementach już tych pinów nie ma, a powiem szczerze, przydałyby się od wewnętrznej strony 2 bolce i następnie tu 2 otworki, żeby po prostu nie latał ten element podczas montażu. Mówię o tym elemencie, do którego właśnie później będziemy podklejać silnik. Brakuje pinów i jeszcze raz pinów. I teraz następna rzecz. Z czym się spotkałem i trochę musiałem poświęcić na sklejenie tego elementu. Mianowicie chodzi o ten element. Musiałem poświęcić sporo czasu, aby po prostu go tutaj połączyć znaczy ten element, żebym mógł połączyć z tym elementem. I powiem Wam, że tutaj tak samo nie ma tutaj na przykład pinu lub tu pinu i otworu, ponieważ ten element jest bardzo drobny. Zaraz Wam pokażę na ramce. Mówię o tym elemencie, do którego przyklejamy ten element. Mam nadzieję, że poza kadrem nie jestem. Mianowicie to jest ten element, jak widzicie, on wygląda w ten sposób, że tu ma te 2 dzióbki, które trzeba wkleić do tych punktów tutaj. Te 2 punkty to musimy połączyć. I powiem Wam, że tu zaczyna się taniec pingwina na szkle, ponieważ no, ja przynajmniej, ale okazuje się, nie jestem osamotniony, miałem problem z dobrym dopasowaniem tych elementów. Po prostu tu nie ma pinu, tu nie ma otworu.
gdyby tu były piny, ewentualnie po prostu tu było wgłębienie, żeby ten element wszedł w tą dziurkę, byłoby genialnie i to wszystko by idealnie pasowało. Więc drogie IBG, bardzo prosimy, abyście jednak, tak jak wielu innych producentów, robili te piny, czyli otworek, dziubek, który sobie pasujemy, wklejamy i mamy po problemie, bo po prostu połączenie tak dwóch, powiedzmy, elementów, płaszczyzn, tym bardziej, że są to elementy bardzo małe, no to powoduje to, że niektóre osoby nawet, powiedzmy, no, traciły trochę cierpliwość na ten temat i po prostu jest jak jest. Detal na tych elementach jest super. A tu macie silnik właśnie i tu tak samo właśnie by się przydały dwa piny, znaczy dwa otwory, ponieważ w te elementy wchodzi na przykład, to jest po prawej stronie, dobrze mówię, to jest po prawej stronie i tu będziemy później właśnie mocować rurę wydechową do tego, jedną z dwóch rur. I ta powierzchnia od spodu jest tak samo gładka, a można było to fajnie zrobić, po prostu dwa piny tutaj, od wewnętrznej strony, dwa otworki tutaj, to by idealnie wskakiwało. Wielu producentów to robi od 150 lat i jest wszystko w porządku. Czyli zrobienie tego, no to trochę trzeba tutaj czasu poświęcić na to, żeby właśnie w odpowiednim miejscu przymocować ten element. Jeżeli chodzi o wykonanie ramy, no to tutaj jest, ta rama posiada szef, który ja częściowo zlikwidowałem. Papierem ściernym po prostu przecierałem, ale powiem Wam, że no jest trochę tego piłowania. Zresztą tutaj warto, albo ja miałem taki model, bo tutaj widzę jest dość gładko, w każdym razie na moim modelu były, posłuchajcie, o tak jak tutaj jest na przykład od wewnątrz, tak? No jeżeli już sklejam model tak precyzyjnie zrobiony, to rama powinna być tak samo precyzyjnie wykonana. Kolejna rzecz, i tu się zaczyna błędne, no nie ta kolejność, powiem Wam, ponieważ po sklejeniu przedniego mocowania kół mocujemy, i teraz uważajcie, mocujemy je do ramy, które już mają założone resory. Tak? Nie ma, tutaj dopiero mamy mocowanie tych resorów. I powiem Wam, że w tym momencie będzie to błąd. To nie jest ten etap sklejania, żeby mocować teraz koła, znaczy w ogóle układ jezdny, tak? I tutaj już zaczyna się wał następnie do mocowania. To jest tak samo. Co powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić? W pierwszej kolejności po wycięciu ramy, oszlifowaniu i nawet przyklejeniu resorów powinniśmy następnie wyciąć sobie tutaj rurę wydechową, tu w przypadku tą dualną, następnie odpowiednio ją dopasować, odpowiednio przycyrklować do samej ramy, wziąć następnie silnik i tą ramę, to znaczy tutaj tą przełożyć przez elementy, czyli jak mamy ramę w ten sposób, dobrze pokazuję, tu nawet nie ma tego, więc jeżeli tutaj idzie, posłuchajcie, z tej strony idzie rama, tutaj będzie gdzieś silnik, to przełóżmy sobie tą ramę, znaczy tą rurę wydechową, przyklejmy ją sobie nawet na masę plastyczną, żeby po prostu ona się na razie trzymała, bierzemy silnik i wtedy tą rurę wydechową przyklejamy do tego silnika, do tych elementów, tak? Tutaj dokładnie. Czyli jak mamy silnik zrobiony, o tak wygląda silnik po zrobieniu, to my następnie musimy do tego elementu przykleić rurę wydechową, a w przypadku wykonywania tego modelu według instrukcji, ona jest tutaj zasłonięta i ledwo widać te rzeczy poprzez ramę od spodu. To jest kolejna uwaga i teraz następnie
Jeżeli już wkleimy rurę wydechową, wkleimy sobie silnik następnie, czyli jesteśmy na etapie, tutaj nawet możemy sobie chłodnicę wkleić. O właśnie, tutaj jest sprawa tej chłodnicy. Zaraz znajdę, właśnie, tu trzeba będzie elementy wyjmować, bo zaraz Wam pokażę tą rurę wydechową. Tu mamy tą ramę, widzicie? Ta rura wydechowa idzie w ten sposób, dobrze pokazuję? Znaczy ona tak będzie szła, dokładnie. Ta rura wydechowa będzie tak szła i jeżeli sobie zabudujecie już tą ramę, poprzyklejacie wszystkie elementy, no to po prostu będziecie mieli problem z wklejeniem tych elementów do silnika. I jeżeli są delikatne takie nadlewki, powiem Wam, na rurach wydechowych i warto je sobie delikatnie trzymając je oszlifować najpierw na ramce, tylko żeby nie połamać. No i jeżeli wkleiliśmy już silnik, mamy rurę wydechową, wklejamy sobie następnie do ramy resory, które się wkleja bardzo dobrze, bez żadnego problemu, ponieważ te resory są zrobione w ten sposób, że mamy tutaj takie zagłębienia i resory po prostu sobie wklejamy tu i dziękuję bardzo, pozamiatane. Następnie tu mamy wał sobie też sklejamy w tym elemencie i na przykład ja nie zauważyłem czegoś takiego, że wklejając ten wał, który ma pin, uwaga, i wkładamy go, aż sobie okulary zdejmę, bo tutaj będzie właśnie jedna rzecz. Dobrze, ten pin, tak, dokładnie. Ta strona wchodzi nam od spodu tutaj do tej części ramy. Ten element będzie nam wchodził do wału oczywiście, znaczy wał będzie wchodził dalej. I zaraz Wam powiem, to się składa bez problemu. Po prostu jest wszystko zrobione tak jak poprawnie. Jak wkleimy sobie oczywiście resory, no to najwyższa pora jest zamontować, na tym etapie jesteśmy, tak? Czyli wklejamy przednie elementy układu jezdnego i tylny razem tutaj z przekładnią. I uwaga, tu się zaczyna kolejna taka sprawa, a mianowicie tu, jak i również na resorze nie ma żadnych pinów i dopasowanie tego resora, tu trzeba tego tutaj przekładni całej do resorów, trzeba uważać, żeby się nie pomylić przede wszystkim stroną i jak będziecie już przyklejać, to trzeba uważać, ponieważ te piny, które tu są takie wgłębienia, to są takie mocowanie resorów, tak? Nie są tej szerokości, która powinna być do mocowania właśnie wału i tu brakuje kolejny. Powinien być po prostu albo tutaj pin wystający, tak samo tutaj i otworki małe w tym elemencie i wtedy by wszystko to idealnie spasowało się, a tak nie jest. I to samo tyczy się, posłuchajcie, przedniego układu. Czyli tutaj jest kolejna rzecz do poprawienia moim zdaniem przy produkcji następnych modeli. No i oczywiście zwrócenia uwagi na poszczególne etapy, kolejność poszczególnych etapów sklejania. No i jak sobie skleiliśmy, powiedzmy, ten układ jezdny już, wszystko to posklejaliśmy, tu jeszcze nie ma blaszek fototrawionych wklejonych, jeżeli chodzi o haki, to posłuchajcie, dochodzimy do etapu kabiny. No i tutaj oczywiście 7. etap wyrzućcie, w ogóle zostawcie, nie róbcie w ten sposób, jaki BG nam tutaj każe. Moim zdaniem powinniśmy zacząć od etapu 10, ale też niekompletnego, a mianowicie od złożenia tych wszystkich elementów. Czyli składamy błotniki z bocznymi elementami osłony silnika z jednej i z drugiej strony. Mocujemy sobie razem tutaj z klapą. Na razie ten element, szoferkę samą zostawcie to w spokoju. Do tego dojdziemy za chwilę. Więc te elementy, tu to jest tak, 7. etap, 8., 9. etap to jest późniejszy okres. Najpierw zacznijcie sobie sklejać maskę, która w tym wypadku,
po prostu powiem Wam, powoduje, tak, tu jest to wyszlifowane. Tu mamy te małe elementy, bo tutaj mamy maskę i to jest ten element, tutaj taki fragment z kosem jeszcze wklejany, do której musimy połączyć razem z tym błotnikiem, który jest dość dużą częścią, bo tu jeszcze jest schodek i tam ścianka, z takim małą popierdółką, właśnie z tym czymś, ponieważ są różne wersje błotników i te same elementy są stosowane, część elementów stosowanych jest również do Forda G917, no tylko ma inną maskę, ten przód, tak, tam ma w innym tym. I powiem Wam, że sklejenie tych dwóch rzeczy, żeby to było wszystko równiusieńkie, no to jest trudne. Inaczej, wymaga bardzo dużo zachodu, dużo przymiarek, ze względu na to, że IBG, o widzicie, tu jest szpara wewnętrzna i to już jest częściowo zaklejona ta szpara i tutaj powstaje wewnątrz łączenie tych błotników bardzo niewielka szczelina, ale z tej strony powstaje naprawdę kawał szczeliny, którą no po prostu trzeba zaszpachlować, no bo ta szpara wygląda fatalnie. I czego brakuje u IBG? IBG oczywiście nie zrobiło żadnych tutaj pinów, czy też takich podpórek, elementów, które na przykład taki wystający płaski element z jednej strony, z drugiej strony, który by umożliwiał dobre dopasowanie wysokości tego błotnika, tak żeby ten element był na tej odpowiedniej wysokości z tym elementem, żeby nie było tej szpary. No i oczywiście połączcie sobie te dwa elementy z błotnikiem, żeby spokojnie później wyszlifować sobie te szpary po prostu. To znaczy najpierw możecie tak, jeżeli nie używacie szpachli, możecie klejem zalać cyjanoakrylowym, poczekasz aż dobrze zaschnie, następnie papierem tą okolicę trzeba wyszlifować perfekcyjnie, ponieważ no po prostu tu nie było żadnej w oryginale szpary, a w modelu IBG niestety ona powstaje. I teraz tak, jak już mamy jedną i drugą stroną sklejoną, dopasujcie sobie maskę. Jeżeli nie chcecie robić wysokich. Dlaczego teraz maskę? Posłuchajcie, ponieważ maska ma taki element, tutaj jest, tu akurat się ułamał reflektor, ale zaraz dojdziemy. Ten element powinien wejść w taką właśnie wycięcie tutaj, bo to na tej. Nie wiem, kto to wymyślił, powiem Wam, dlaczego ten element jest tak wkurzający, jak tu się dopasowywuje, bo trzeba to, i nawet jak bardzo równo zrobicie, to one jednak odstają, no po prostu odlew jest nie aż tak równy i moim zdaniem po prostu maska powinna być taka. Tu to się wkleja bez tego dingsa, który jest po prostu delikatnie, no nie jest takim idealnie pasującą częścią, którą sobie wkładamy, cyk i jest. Tak samo trzeba dobrze podczas sklejania dopasowywać ten element, żeby później jak najmniej piłować, po prostu szlifować, ponieważ on może z jednej strony odstawać. Moim zdaniem tu IBG powinno robić po prostu cięcie bardzo praktycznie przy samej tej bocznej ścianie silnika, żebyśmy całe błotniki wklejali, tak? Czy też wypukły, ten ładny, taki wczesny, czy też później ten taki ubogi już z mniejszą ilością metalu, płaski silnik. Najlepiej, gdyby te elementy były zrobione po prostu ten element praktycznie był w całości, bo jeszcze nie widziałem, bardzo mało w ogóle widziałem Fordów od IBG sklejonych, czy też kołowych, czy też multierów, które po prostu bardzo rzadko są widoczne w internecie, a ja słyszę, że wiele osób po prostu odpadło przy sklejaniu tego głupiego elementu, posłuchajcie. Wszystko, resztę ok, a doszli ludzie do etapu sklejania szoferki, samej kabiny, następnie tego elementu i polegli na tym, po prostu mają to serdecznie w poważaniu. A teraz kolejna przeszkoda na drodze, posłuchajcie, tu są takie dupersztose, przepraszam za wyrażenie, coś taki, i to jest, posłuchajcie, mocowanie reflektorów, które oczywiście podczas szlifowania, usuwania szpary zanikają, po prostu ich nie ma. Nie rozumiem tego u IBG, po diabła coś takiego zrobiło, skoro mogli zrobić po prostu otwór,
a następnie ten niby jakiś tam gadżet zrobić razem z tym reflektorem. No reflektor wygląda tak, jest w całości, no wygląda jak reflektor w IBG. Czyli jest praktycznie zero detalu, po prostu tu już jeżeli chcemy szkło, to musimy sobie wywiercić to wszystko tak, ładnie zachromować, a następnie załatwić oszklenie do reflektora. I tu powinien być po prostu zrobiony otwór, a mocowanie powinno być w reflektorze, że sobie wkładam w ten otworek, dziękuję, pozamiatane. I uważajcie, to jest zrobione przy notku. Tu jest po prostu notek, tu jest miejsce, taki kwadracik, czyli ta podpora do notka, która tak naprawdę fajnie by była, gdyby była z blaszki, bo to była blacha wygięta z otworem, przyspawana blacha do błotnika, otworek i następnie pociągnięta instalacja do notka. Notek posiada bardzo ładny pin, który wchodzi idealnie w ten otwór. Już reflektorów nie dało się normalnie zrobić. I przechodzimy teraz do kolejnej rzeczy. Jak już przebrniecie przez ten etap, to zostawcie to na koniec. W ogóle nie ruszajcie na razie kanistra i tej blaszki. Przechodzimy do sklejania elementów w tej kolejności, tak jak i BG. Nie sklejajcie w tej kolejności. Darujcie sobie to. Ten element możecie sobie tutaj, powiedzmy, wkleić oparcie do szoferki, a jeżeli chodzi o kanapę, zostawcie ten detal. Nie dochodźcie do tego w ten sposób, że zrobicie tak element, a następnie będziecie tu się bawić z tym. Nie. Odwrotnie. Zaczynamy od podłogi, czyli bierzemy sobie element C29, czyli tą podłogę, do której wklejamy później kanapę, a do pleców szoferki oparcie do kanapy. Czyli najpierw bierzemy podłogę, możecie wkleić sobie tą kanapę. Jak chcecie, wklejajcie, można w późniejszym etapie ją wkleić, ale będziecie mieli lepsze trzymanie. I teraz tak, możecie sobie wyciąć ten element, tył szoferki, przykleić go na gumisia od spodu do szoferki, ale już jak to zrobicie. Przy okazji możecie sobie też pomalować wewnątrz szoferkę, to jest też pewien etap sklejania, że zanim zamkniemy szoferkę w tej pozycji, tak, w takiej opcji, no to warto by było ją pomalować w środku. Byłoby tak miło przynajmniej, żeby fajnie to wyglądało. Jesteśmy na etapie sklejenia przodu i tu jest, posłuchajcie, niestety ząg. Mimo to, że ten model jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, to są elementy, to patrzcie na tą część. To jest część, która znajduje się pod numerem, uciekła. W każdym razie, to jest ta część, ponieważ w kilku modelach trafiło się, że zapakowany model miał uszkodzony na przykład tę część, gdzie wklejamy oszklenie. No i niestety, jeżeli nie mamy tutaj takiego dzióbka, który jest z tej strony, widzicie? Mówię o tym elemencie, dobrze widać? Dobrze widać. No to w tym wypadku, posłuchajcie, ni diabła bez szpary nie wklejmy. Zresztą on jest zwichrowany. Rama oszklenia z przodu kabiny. Nie wkleimy po prostu prawidłowo drzwi, które są, tak wyglądają. To jest akurat do innej wersji, ale nieważne. Chodzi o same drzwi, tak? Bo tu mamy, tutaj jest miejsce na zamontowanie akurat lusterka. I teraz tak, jeżeli chcecie dobrze skleić kabinę, żeby nie było żadnych szpar, jak w przypadku mojej kabiny, która jest naciągana, zaklejana, jak najmniej szpar, to zwróćcie uwagę, że tutaj jest szpara, tutaj dopchałem to jakoś, jedno z drugim podszlifowałem. Po prostu te drzwi, jeżeli będziecie w tej kolejności sklejać, po prostu wam wypadną. Po prostu będą z każdej strony będzie szpara, a najlepsze jest to,
że jak będziecie sobie wklejać tutaj, to żeby wszystko było równo, należy tak skleić. I wtedy pojawia się niestety tu szpara, że jak będziecie chcieli zrobić otwarte drzwi, bo wam pojawia się szpara, no to niestety tam będzie szpara. No i tak trochę jest nie tego. No i teraz tak, jeżeli przebrniecie przez ten model, drugie IBG, bardzo was proszę, z całym szacunkiem, naprawdę robicie kawał dobrej roboty, zarąbistej roboty. Zmieńcie tą kolejność po tym, jak będziecie sklejać, bo ktoś wam jest gdzieś brak komunikacji na 2 etapach przynajmniej. Między osobą, która projektuje model, to osobą, która robi wam instrukcję i powinna być też dobrze omówiona później z osobą, która prototyp skleja, bo obawiam się, że tak nie wygląda prototyp, tylko ma jakieś pewnie błędy i dobrze by było, żeby sobie usiąść i jeżeli ktoś opracował już instrukcję, sklejać zgodnie z instrukcją. Wtedy wam wyjdą wszystkie, powiedzmy, takie elementy, no tak zwane babole, nie? Że będziecie, aha, no tak, faktycznie to jest za trudne, bo nie każdy, na przykład ktoś będzie sklejał według instrukcji, to co ja robiłem i nagle, o kurczę, bo chciałem zobaczyć właśnie, na czym polega problem. Sklejałem AC, tam nie miałem problemów. No niestety. Z całym szacunkiem dla IBG. I teraz tak, kolejna rzecz. Jak będziecie sklejać, w tym momencie tak, będziecie mieli już ten etap za sobą, tak, czyli etap podłogi, następnie przedniej części szoferki, tak, nie mówię o tutaj silniku, należy dopasować oczywiście w tym wypadku szybę. I tu jest dalej, kurczę, tu wezmę, posłuchajcie, sprawdziłem. Butelki to jest palsze ślicho, ale jak zwrócicie uwagę, szyba jest mleczna. Nie jest idealnie przezroczysta, jest mleczna. Coś poszło nie tak, bo to, że ceramki będą tutaj mleczne, to półmatowe takie, to ja mam to w nosie, może tak być, ale szyba tylna, bo to jest do innej wersji, tylna jest mleczna, może tutaj jeszcze pokażę wam, jest, widzę, bo tu kątem oka zauważyłem wyciętą szybę, ale do innej wersji. Poczekajcie chwileczkę. No chodź tu za kał. No to jest właśnie ta szyba i niestety ona nie jest przezroczysta idealnie, nie jest taka klarowna, tylko jest półprzezroczysta. Na dodatek tutaj musicie uważać jeszcze na jedną rzecz, że jak będziecie, zaraz zobaczę, czy tu jest ten element może, niestety nie ma. W każdym razie, jak będziecie, bo tu jest inny typ szyby, widzicie, ta jest prosta od spodu, to jest do innej wersji szoferki i w ogóle do G917, to właśnie, żebyście nie sklejali w tej kolejności, ponieważ trzeba będzie pomalować wnętrze kabiny, następnie wkleić szybę. A dopiero te elementy i tutaj trzeba właśnie najpierw dopasować z przodu drzwi do szoferki, do tych elementów, a dopiero w ogóle później zająć się tyłem. Dlaczego? Ponieważ będą szpary pojawiały się, tu są ponaginane szpary, tak, ale też trzeba było nieźle wypiłowywać trochę drzwi, częściowo szoferkę, ponieważ po prostu one no, latały, tak, nie pasowały między te dwa elementy. I tu co trzeba zrobić? Tu trzeba po prostu delikatnie przyszlifować ten tył, żeby przesunąć tyci, po prostu tylną płytę, po prostu szoferki, tak? I tu widzicie, jest tak samo matowe to szkło z tyłu,
A jeżeli chodzi o przód, to niestety pojawia się szpara. Ja już tu kombinowałem na 1000 sposobów. Ta rysy to jest oczywiście, ta szyba jest zamaskowana maskolem, podczas gdy jest model sam plastik zapodkładowany szarą farbą podkładową. No tutaj niestety poszedł klej. Przyklejanie tych reflektorów bez żadnego naczuja, po prostu to jest masakra. Ten się odkleił, ten jest w miarę poprawnie przyklejony, a ten już nie. Ale tak to jest. Więc tu przy szoferce bardzo ostrożnie, powoli dopasowywujcie sobie części, sprawdzajcie, używajcie właśnie chociażby takiej tej masy plastycznej, tak, że na przykład sobie będziecie coś tam przyklejać, to zróbcie sobie, no akurat powiem Wam, że Patafixu nie polecam, bardzo słabo się klei. Jakiś mam taki no name, który jest rewelacyjny, mimo wielu przyjęcia farb, dalej się klei i nie zdziera farby. I powiem Wam, że tutaj używajcie właśnie Patafixu, nie lećcie po prostu etapami, wklejacie, bo po prostu jak dojdziecie do etapu wklejenia drzwi, to padniecie po prostu i zniechęcicie się. I o właśnie, tu jest ramka z oknami. I następny element, do którego mam zastrzeżenia, ale to już nikt mi o tym nie powiedział, tylko ja mam zastrzeżenie. Dlaczego? Chodzi o ten element, o ten trójkącik, o to. To jest tak zwany priorytet i oznaczenie samochodu jadącego z naczepą dodatkową. Czyli na przykład dodatkowa przyczepa była za samochodem. W pozycji, jeżeli samochód jedzie tak, jak tutaj, nie ma nic przyczepionego z tyłu, żadnej armaty, kolejnej na przykład takiej samej przyczepy, to kładzie ten trójkącik. Ten trójkącik od drugiej strony jest taki wypukły, wklęsły, ma niby taką ramkę. I teraz właśnie on ma z tyłu coś takiego, taki trójkąt, dość gruby on jest, jak na tą skalę to powinien być praktycznie, w ogóle go nie powinno być. I tak samo powinien być pin, a tak w dachu jest po prostu taka krecha wgłębienia, żeby to weszło, więc to od razu powiem Wam tak, co zrobiłem. Skasowałem, bo nie mam przyczepy. Skasowałem oczywiście ten trójkącik z tego trójkąta. Delikatnie go przyszlifowałem, żeby go ścienić, ale bez wariacji. Ja ten model sklejałem po to, żeby zobaczyć faktycznie uwagi otrzymywane od klientów są uwagami słusznymi, czy po prostu wynikają z nieuwagi, braku umiejętności. Okazuje się, że nie. Ja tych ludzi znam, widzę, że oni skleili wiele modeli, no i mieli problemy właśnie, bo wszyscy dostali teraz fisia na punkcie właśnie ciężarówek z IBG, ale wiele chyba ląduje niedokończonych w szafie i nad kolejnymi zaczynają się klienci zastanawiać. Moi mili, co jeszcze na to trzeba uważać? Czyli tak, nie mamy przyczepy, ten trójkąt oczywiście usuwamy tą podpórkę, którą trzeba wkleić w dach, nie powinno tak naprawdę jej być i po prostu położyć ten. Jeżeli chodzi o ten element, posłuchajcie, nie wklejajcie to, tak zwane lusterko, to, nie wklejajcie tego w ogóle, nie bierzcie pod uwagę. Nie ma sensu, bo po prostu go stracicie, tak? Ten element. W ogóle nie wklejajcie go na żadnym etapie. Jak macie pomalowany model, wychuchany, wydmuchany, wszystko wtedy wklejacie. Koniec. Kolejne zastrzeżenie powiem Wam. Jesteśmy, jak to przebrniemy, tamte rzeczy, czyli ten układ jest napędowy cały, szoferkę, to już jest z górki. Dosłownie zasuwamy po super spadzistej górce lodem pokrytej i nie ma żadnego tarcia. Szoferki nie przyklejajcie oczywiście, bo trzeba będzie elementy pomalować pod szoferką, i niektóre elementy. Tutaj na tym etapie dopiero jest wklejanie notka, ale wcześniej już oczywiście przyklejamy kanister. Nie wiem po co. Kanister tak tuż przed końcem wklejamy. Tak model się na renderach 3D prezentuje i ten model no faktycznie prezentuje się live tak samo bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony z tego modelu, mimo że z tą pioruńską szoferką trochę się nakombinowałem. Tak samo z tymi rurami, dopasowaniem do silnika, bo zwróćcie uwagę, że nawet jak wezmę bardzo cienkie
to jak ja chcę tutaj później do tego elementu przykleić tą rurę, to rozumiecie, że tego nie widać. Żebym nie wiem jak, a klej zastygnie. Żeby nie wiem jak długo schnący klej był, no to też nie można tak trzymać w pozycji umarłego faraona, bo po prostu no, może człowieka coś trafić w pewnym momencie. Dla początkujących modelarzy broń Boże. Nawet dla pełnoletnich, starych modelarzy nie, bo ten model po prostu poleci do pudełka i zostanie schowany. Drogie IBG, bardzo Was proszę, nie przyjmujcie tego, co ja tutaj teraz mówię, jako jakąś totalny najazd na Was. Nie. To, co w tej chwili, to jest zebrane uwagi właśnie od klientów, bo wam widocznie tego nie mówią, tak? Jeżeli nie sklejacie, nie sklejaliście, ktoś dajecie komuś to skleić, no to skleił, postawił, pomalował. Wy nawet mogliście nie oglądać, czy on jest równy, ten model. Wierzycie wszystkim, to ja wam mówię, poprawcie przede wszystkim etapy sklejania, instrukcje trzeba poprawić, fajnie. Mam nadzieję, że pod moim wpływem, moich uwag na filmach, pojawiły się wreszcie w pewnych modelach już opisy danego modelu, co kupiliśmy, a do tej pory to tak wyglądało. Poprawcie właśnie kolejność sklejania etapów. Jeżeli macie pytania, chcecie, żeby ktoś wam pomógł, nie muszę to być ja, powiem koledze, drugiemu koledze, nawet koleżance mogę powiedzieć i ona wam wszystko powie, gdzie co pozmieniać. Układ graficzny, nawet flamastrem na tym może wam porysować, oby to grafik załapał, że to tak ma być, bo dobrze by było z tym grafikiem układającym te elementy w składzie, żeby wiedział, o czym jest mowa. Na podstawie na przykład ramek. Ja jestem bardzo zadowolony, że wydaliście te modele, ale też rozmawiałem z klientami z zagranicy i powiem wam, że ja jestem bardzo delikatny, bardzo. Ja wam tylko pokazuję, co należy, nie krytykuję was, tylko podpowiadam, mówię o tym, co dobrze by było. Ciekaw jestem odzewu ze strony osób, które sklejają ten model, sklejały, ale według instrukcji. I w tym wypadku ja już wiem, jak ten model sklejać. Kolejne modele będę leciał, no tak jak ja bym sklejał, tak? Tak jak ja uważam, bo orientuję się, gdzie które części, w jakiej kolejności je sklejać. Ale jak ja sklejałem to według tej instrukcji, to wszystkiego najlepszego. I teraz jeszcze jest jedna rzecz, którą musicie zwrócić uwagę. Podczas sklejania skrzyni załadunkowej. Jak widzicie, ja mam, bo ten model posiada dwie skrzynie. Taką otwartą, jak i również taką, którą mamy plandekę razem z burtami. Oczywiście nie przyklejajcie, jak macie ten element, tych pałąków do napinania plandeki, no bo to są te pałąki, raz, dwa, trzy, cztery tutaj, tak? A ja widziałem już kilka rzeczy, że w innych modelach, że ktoś zrobił plandekę i jeszcze dodatkowy zestaw pałączków za kabiną. Nie, tego już nie naklejacie. Tego typu elementy jak tablica rejestracyjna, ona jest dość gruba, podszlifujcie ją sobie, a nie ma jej na zestawie blaszek. Tu mamy lampkę czerwoną. Druga sprawa, fajnie by było, żeby był poprawiony w kolejnych modeli jednak ten hak taki, który jest zakryty, przymocowany do ramy. A ja będę dodawał hak z mojego zestawu konwersyjnego do Opla z Akademii, ponieważ tam jest wykonany perfekcyjnie ten hak, nie takie coś imitujące osłonę, tylko tam jest z mocowaniem do ramy. Tak, i tutaj jeszcze jedna uwaga. Ten element, który wklejamy pomiędzy właśnie ramę, sprawdźcie dobrze, czy macie dopasowany, bo tworzą się szpary, a są skosy i one nie zawsze pasują. Jeżeli chodzi o skrzynki, które mocujemy pod płytą skrzyni załadunkowej, pasują idealnie. Wycinacie elementy, zaszlifujecie po bokach, nic więcej nie trzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Koła ja nie schowałem, bo po prostu nie schowałem.
Nie to, że nie zapomniałem, tylko nie chciałem. Ogólnie rzecz biorąc, posłuchajcie, rewelacyjny model na rynku. Nikt do tej pory nie produkował w całości Fordów 917 czy V3000. Były tylko i wyłącznie konwersje samej kabiny od Model Trans do modelu Opla Blitza z Italerii, pamiętam, bo wtedy to nie było jeszcze Rodenowskiego. I ja wtedy, to było ponad 16 lat temu i tak w ogóle się nie interesowałem, nie? I tak Ford V4000, jaki diabeł. No to dopiero sobie poszukałem. Ale wracając do oceny tego modelu, powiem Wam, bardzo rewelacyjny pomysł, trochę pogubiona instrukcja, pozostałe elementy części pasują do siebie po kolei. Gdybyście też zrobili, bo tak, składanie silnika tutaj, pamiętajcie o tych diabelskich pinach, bo te elementy później po sklejeniu wyglądają perfekcyjnie, ale najpierw je trzeba skleić. Pamiętajcie o zmienieniu kolejności. Ja wam powiem tak, nie polecę tego modelu, chyba że obejrzy ten film, będzie wiedział już, o co biega dany człowiek, ale modelarzowi, który chce fajną ciężarówkę skleić, po prostu on zgubi, polegnie, szkoda modelu. Ten model jest dla dobrze znającego się na sklejaniu już modelarza, że wie, w którym miejscu, gdzie, z której strony, w jakiej kolejności trzeba model sklejać. Nie każdy wie, ewentualnie po prostu nie zna firmy, nie zna modelu, sklejał z IBG jakiś czołg, który był prościutki, klik-klak taki, dziękuję, do widzenia. To są już pełnowartościowe modele. Drogie IBG, gratuluję Wam pomysłu na modele. Poprawcie jeszcze te pewne elementy, zacznijcie sklejać modele, albo dajcie komuś, kto normalnie skleja te modele i Wam powie na przykład, gdzie należy zmiany wprowadzić, swoje uwagi Wam przekaże. Może je wykorzystacie, a może i nie. To już od Was zależy. Ja Wam bardzo dziękuję za tą serię w ogóle wszystkich modeli 917 i V3000, bo jest to naprawdę rewelacyjny kawał dobrej roboty. Również czekam oczywiście też na wersję Softcaba, którą wydał, ale to chodzi o G917, wydało AC. I czekam teraz na G917 Softcab od IBG. Ponieważ jest to polska firma i wolałbym kupić model od firmy polskiej z całym szacunkiem dla ACE, czyli AC, którego model jest również bardzo dobrze. Oni poprawili niesamowicie jakość, więc jeżeli będzie Wam brakowało jakiejś wersji od IBG, możecie zawsze zakupić wersję brakującą od AC, bo są małe różnice. Posłuchajcie, to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia. Chciałbym też poznać Wasze uwagi. Może Wy jeszcze coś zauważyliście, ewentualnie powiecie, że pamiętajcie, że ja składałem według instrukcji i pojawiły się właśnie te problemy. Co Wy byście zaproponowali? Jakie zmiany na przykład w konstrukcji samych elementów plastikowych? Czy potrzebnych jest aż tyle drobnicy, tak? Bo wystarczy na przykład dwa przody, tak jak są w niektórych firmach, po prostu błotniki razem z bokami szofer tej silnika są razem, tak, a jest tylko oddzielnie klapa. Jeszcze raz, o właśnie, ja sobie tą wersję już zrobiłem, a tej nie chcę. Tu sobie zrobię jeszcze właśnie wersję pustynną. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, liczę na Wasze uwagi, komentarze. Mam nadzieję, że IBG się nie pogniewa dla mnie. Ja Wam w każdym razie po tym filmie, jeżeli go obejrzycie, polecam serdecznie te modele, łącznie z tymi modelami, które są w wersji gąsienicowej czy Multiery, ponieważ są tego warte te modele. Naprawdę wspierajmy nasze IBG, a ono niech, żeby nie było tak jak tutaj,
Niech słucha po prostu swoich klientów i przedyskutuje po prostu pewne sprawy we własnym już gronie. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam Was. Na razie. Pozdrawiam. Cześć. Trzymajcie się.